Cześć, witajcie. Dawno mnie tu nie było. Mam nadzieję, że mieliście udane święto Bożego Narodzenia. Przed nami nadchodzący nowy rok i to jest właśnie ten czas, kiedy planujemy nasz ogród. I tak przed naszym planowaniem ogrodu, jeżeli jesteście nowi, słuchajcie, do ogrodu, jeżeli dopiero posiadacie, dopiero nabyliście ogród lub zamierzacie dopiero nabyć, to warto zastanowić się nad kilkoma punktami. I tak, po pierwsze, warto jest zastanowić się, co my chcemy w tym ogrodzie. Czy chcemy tylko kwiaty, czy chcemy mieć kwiaty i warzywa, czy chcemy mieć drzewka owocowe, czy krzewy owocowe, czy też w tym ogrodzie ma być jakiś kącik wypoczynkowy. I tak przy planowaniu warzywnika na przykład, czy będziemy mieli grządki podwyższone, czy tylko takie klasyczne, takie jakby można powiedzieć na płasko na ziemi, czy w naszym ogrodzie będziemy mieli kompostownik, czy szklarnię. Jeżeli wracamy tutaj do kompostownika, to warto mieć przynajmniej 2 komory, żeby móc przerzucać ten kompostownik. Także takie właśnie punkty do zastanowienia się polecam, żeby przeanalizować i zobaczyć, co konkretnie chcemy w naszym ogrodzie. W moim ogrodzie mam część wypoczynkową, mam część na kwiaty, ale znacznie więcej uwagi poświęcam warzywom, które chcę uprawiać na to, żeby móc wyjść z kuchni, słuchajcie, zebrać to, co jest mi potrzebne i przygotować sobie posiłki. Przy planowaniu ogrodu, jeżeli już posiadamy ten ogród lub jeżeli planujemy zakupić, to warto również pomyśleć, jakie warunki atmosferyczne mamy. Ja mieszkam w Anglii, w hrabstwie Kent. Zimy tutaj są dosyć łagodne. Do tej pory, a mamy prawie koniec grudnia, mieliśmy jeden dzień z takim przymrozkiem nad ranem, gdzie było może -1 stopień, a średnia temperatur to jest 10 stopni, 12 nawet jest, słuchajcie, także jest cieplutko w tym roku. Zobaczymy, jaki będzie styczeń i luty, ale myślę, że chyba też będzie taki bardziej ciepły. I w zależności od tego, w jakim rejonie mieszkacie, słuchajcie, czy zimy są łagodne, czy zimy są bardziej mroźne, czy lato jest bardziej suche, czy wilgotne. Z tym wiążą się także wiatry, które mogą nas spotkać. Jeżeli chodzi o wysuszanie gleby, to wiatry bardzo szkodzą i czasami nasze rośliny trzeba po prostu chronić przed tymi wiatrami. I tutaj kolejny punkt do zastanowienia się, czym stawiamy płotki, czy bardziej krzewy, które osłonią nam inne rośliny przed tymi wiatrami. Do naszej uprawy warzyw potrzebna jest również długość naświetlenia tych warzyw. I tutaj mam część, gdzie jest znacznie więcej cienia i mam też część, gdzie te słoneczko praktycznie jest od wschodu do zachodu. I tak planuję mój warzywnik, żeby tą ilość światła wykorzystać w jak najlepszej formie. Kolejnym elementem, słuchajcie, naszej uprawy warzyw jest to, żeby sprawdzić, jaką glebę posiadamy. Ta gleba może być słabej jakości, ale może być też fantastyczna. W moim ogródku znajduje się ziemia z 50-letniego trawnika. Tutaj nic wcześniej nie rosło. Po poprzednich właścicielach została tylko trawa i ja przygotowałam sobie grządki podwyższone. Do tych grządek podwyższonych dałam ziemię z tej trawy, dałam też trawę jako spodnią warstwę, żeby się ona przerobiła i co roku przekopuję te grządki, dodając kolejnej zielonej masy, także robię poplon, także sadzę poplon i też przekopuję i w tym momencie 2 z moich najstarszych grządek mają fantastyczną ziemię, która oczywiście też wymaga corocznego użyźniania, a 3 kolejne grządki, takie większe z tych moich warzywnych, muszę jeszcze dopracować. Jeżeli chodzi o glebę, to musimy też się zastanowić, czy utrzymuje się w niej odpowiednia ilość wody. Jeżeli tej wody nie jest zbyt dużo, to musimy oczywiście zastanowić się, jak tą wodę dostarczymy naszym warzywom. Jeżeli mamy dostęp do wody
kanalizacja wodna jest, no to oczywiście będziemy mieli dostęp do wody cały czas. Jeżeli chcemy zaoszczędzić, to zbieramy deszczówkę i tutaj trzeba się zastanowić, czy potrzebujemy zbiorników do wody, czy mamy jakiś ogromny jeden zbiornik, czy kilka beczek poustawianych w różnych punktach ogrodu, tak żeby było nam jak najłatwiej te nasze grządki podlewać. No i w związku z tym, jeżeli mamy te takie podstawowe punkty już, słuchajcie, obeznane, odpowiedzi na nie znamy, wiemy, co musimy zrobić, dochodzimy do tego, co będziemy uprawiać w ogrodzie, w naszym ogrodzie. Ja tutaj w moim ogródku koncentruję się głównie na uprawie owoców i warzyw. Tych warzyw znacznie więcej niż owoców. Za chwileczkę powiem, jakie mam. I tutaj robimy sobie listę warzyw, jakie mamy. Jakie mamy takie długoletnie warzywa, jakie mamy długoletnie owoce, a które byśmy sobie chcieli posadzić w kolejnych sezonach, tak żeby z nich czerpać jak najwięcej. Jeżeli mamy taką listę, słuchajcie, ja sobie zrobiłam na brudno taką listę warzyw, które posiadam i tu jest taka moja cała kilka stron warzyw, które mam i nasion, które mam, i te nasiona poukładałam sobie miesiącami w pudełeczka. I w tych pudełeczkach mam nasiona, z których będę korzystała. Mam tutaj po prostu wszystkie warzywka, które wysiewam w odpowiednim miesiącu. Jak już mam listę warzyw, które bym chciała, mam listę spisanych nasion, które posiadam, to kolejny punkt to będzie zrobienie zakupów, czyli to, co nam brakuje, zamawiamy sobie tak, żeby być przygotowany na kolejny sezon. A jeżeli traficie na wyprzedaży, tak jak ja, to oprócz tego, że zrobiłam listę, słuchajcie, wpadłam do sklepu ostatnio i było 50% obniżki na nasiona, ponieważ sklep jest w likwidacji i tutaj jeszcze przyniosłam sobie więcej nasion. I te nasiona wpisałam też już na moją listę, tylko muszę je poukładać do moich kartoników. Dlaczego nie? I tak, jak mamy, słuchajcie, listę, mamy przygotowane nasiona, zakupione, czy też w koszyku do kupienia, to będzie świetnie. I ponownie wracamy do naszego ogrodu i planujemy nasz ogród. No i tak, kochani, mamy naszą listę nasion, które posiadamy. Mamy nasiona poukładane miesiącami, chyba będzie najlepiej, przynajmniej u mnie ta metoda się sprawdza, bo ja wtedy wyciągam całość nasion z danego miesiąca i wiem, co w tym miesiącu mam posiać. Po przygotowaniu takiej listy, to jest lista na brudno, tu na boku mam też napisane, kiedy też mam wysiewać te nasiona. Podzieliłam je sobie na cebulę, por, marchewki różnego rodzaju, jakie fasolki posiadam, że mam jakieś różne rodzaje groszku, kapusty, różne odmiany buraczków, pomidorów, papryki. Jakie zioła posiadam, chociaż mam już grządkę ziołową, to może są zioła, które są tylko jednorocznymi ziołami. I mnóstwo, słuchajcie, nasion kwiatów, których nie zmieszczę we wszystkie grządki, ale będę starała się je upychać tam, gdzie będą wolne miejsca. Także mam też kwiaty własne, nasiona własne, ogórki i to chyba na razie tyle. Także tą listę sobie odkładam i ja mam takie luźne kartki, słuchajcie, żeby móc dokonywać zmian, wykreśleń, skreśleń, jeżeli już po prostu wysieję te nasiona. I takie listy najlepiej mi się sprawdzają. Jestem taką, można powiedzieć, panią biura, kartki i tak dalej. Także to bardzo lubię, słuchajcie, robić, ponieważ ja nie zawsze mam czas, żeby sobie włączyć komputer, usiąść do komputera, coś tam wykreślić, coś tam skasować, coś tam dodać, a na kartce w każdym miejscu w domu mogę po prostu wziąć ten mój plik kartek i sobie nanosić odpowiednie informacje, jakie chcę.
I tak tutaj. To jest mój plan ogrodu i na tym planie ogrodu naniosłam sobie moje grządki. Mam szklarnię, grządkę numer 1, grządkę numer 2, 3, 4 i 5 oraz małą grządkę ziołową. Grządka ziołowa jest już obsadzona i tutaj więcej już ziół nie będę sadziła, chyba że jakieś po zimie mi wyjdą, to wtedy po prostu uzupełnię wolne miejsca. Natomiast w tym miejscu, to jest mój tył ogrodu, który czasami nazywam przodem, czasami tyłem, w zależności od tego, którymi drzwiami, słuchajcie, wchodzę czy wychodzę. Ponieważ ten tył ogrodu jest tyłem, jeżeli wychodzę przez patio na ogród. A jeżeli wchodzę do domu, to jest to przód ogrodu. Także czasami możecie na moich filmach zauważyć z przodu, z tyłu ogrodu, ale tak to właśnie wygląda. Na tyle ogrodu znajdują się 2 mauzery z wodą. W tym miejscu w zeszłym roku była taka mini szklarenka, taki rozsadnik, ale ten rozsadnik się totalnie nie sprawdził i go zlikwidowałam. W tym roku posadzę tutaj ziemniaki w workach i tu mam taką większą grządkę, gdzie już mam jakieś roślinki posadzone, a w tym roku też planuję inne. Jak mamy taki plan, słuchajcie, ogrodu, to wiemy, co gdzie możemy posadzić. U mnie słońce idzie w tej części głównej ogrodu, idzie z tej strony i przechodzi na tą stronę. Te grządki są najbardziej zacienione tu w tym miejscu, a te grządki są praktycznie cały czas na słońcu i szklarnia też jest praktycznie na słońcu przez co najmniej 8 godzin w okresie letnim. I z mojej listy, którą mam zrobioną i z warzyw, które lubię, po prostu sobie zaplanowałam, które warzywa wysieję lub wysadzę w odpowiednim momencie. W grządce 4 mam posadzone, słuchajcie, już mam posadzoną cebulę ozimą. W grządce 5 mam posadzony czosnek ozimy. Tu znajdują się także truskawki. Także te truskaweczki są na stałe. Będę je odmładzała w tym roku, żeby mieć lepszy plon. Z moich takich stałych owoców, warzyw, bardziej chyba owoców, to mam w pierwszej, tutaj przy ścieżce mam porzeczkę czarną i w tym roku planuję posadzić jeszcze kilka krzewów czarnej porzeczki i rabarbar. Tu przy grządce 1 i 2 pod płotem znajduje się jedna sadzonka winogrona i tyle wystarczy, bo ten winogron daje mi owoców wystarczająco dla mnie i maliny. I z takich stałych jeszcze patrzę, gdzie mam tak zioła, no to zioła są na stałe, a z tyłu ogrodu w grządce 6 mam posadzone 2 małe takie grządki, 2 małe rządki, słuchajcie, szparagów. Może w tym roku uda mi się troszeczkę zebrać i mam też lubczyk. Także tyle mam z moich warzyw takich i owoców, które są na stałe. Także kochani, tak planuję swój ogród i mam nadzieję, że zaplanujecie ogród według tych punktów, które Wam opowiedziałam. Dajcie znać, czy podobał Wam się dzisiejszy film, a podczas kolejnych tygodni i miesięcy będziemy razem uprawiać głównie warzywa i oczywiście troszeczkę kwiatów. Życzę Wam cudownego nowego roku, bawcie się dobrze i zapraszam do kolejnego odcinka. A jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Podzielcie się Waszymi wrażeniami, będzie mi bardzo miło czytać Wasze komentarze. Do następnego razu, do siego roku. Miłego dnia, pa pa!